Cześć! Dzisiaj zajmiemy się wędzarnią elektryczną, którą tutaj widzicie. Ten filmik będzie spisem treści tak naprawdę do innych filmików, które będą pokazywały, jak dokładnie wykonać każdy z elementów. Tu Wam tylko pokazuję teraz, jak to jest zrobione i jakie funkcje i poszczególne elementy są w tej wędzarni. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi filmikami, to zapraszam do subskrybowania i do oglądania. A tymczasem zapraszam na film. W pierwszej kolejności zajmiemy się rdzeniem, czyli obudową samej wędzarni. Wędzarnia jest wykonana na belkach 10×10, które są ukształtowane w odpowiedni sposób. Powycinane są różne elki, cełówki, w zależności która belka gdzie ma być. Poprzeczki są porobione też z takich samych belek. Reszta obita jest boazerią, zwykłą boazerią, która jest po prostu przypalana i impregnowana impregnatem z woskiem. Dołożone są narożniki. Tu jest zrobiona specjalna wnęka, gdzie mamy dymogenerator, wyjście okapnika oraz sterowanie elektryką. Mamy tutaj z tyłu jeszcze komin, który jest nieprzytwierdzony w tym miejscu, bo mam nieskończone i nie ma daszka na górze. Całość jeździ na kółkach, tak żeby wędzarnia była mobilna. Są 4 kółka. Więc z obudowy tutaj więcej Wam nie pokażę w tej chwili, bo wszystko jest zabudowane już. W środku tak samo mamy boazerię, która nie jest impregnowana, jest surowa, ponieważ ona po prostu czeka na wędzenie i sama się zaimpregnuje już od dymu. Kolejnym elementem jest dach. Dach jest wykonany z kantówek 4×8, czyli te kantówki nośne, które są tutaj, to są kantówki 4×8. Są ich 3. W tym miejscu poprzeczki, uzupełnione jest wszystko reszta płytą OSB. Do tego zamontowana jest od frontu falbanka, czyli taka deska ozdobna. Tutaj mamy obróbki dekarskie zrobione. Dach wystaje 20 cm z tej strony i z tej strony. I z tyłu. Tutaj również jest falbanka od strony elektryki i obsługi. Dach jest niesymetryczny, tak jak widzicie, ponieważ tutaj musiałem wypuścić więcej, żeby była osłona również na te elementy, które są w tym miejscu. Drzwi, tak jak i cała obudowa, wykonane są z boazerii. Tak jak widzicie, te wszystkie elementy się tutaj zgrywają, ponieważ drzwi były skręcone jako jedna całość i później były wycięte z tego frontu. Te narożniki to jest tylko ozdoba, które mamy. Zawiasy są zawiasami ozdobnymi, jak nazwa wskazuje. No i się okazało, że one nie trzymają dokładnie wymiaru, dlatego po prostu te drzwi poopadały troszkę. Wykonane są z kantówek heblowanych, suszonych, tak żeby już później nie deformowały się podczas obsługi. I tak jak cała obudowa, mają 70 mm grubości, w środku jest 50 mm wełny wsadzone mineralnej, tak żeby było wszystko ocieplone. Od środka, tak jak i tam, mamy boazerię. Tutaj widzicie krańcówkę do wyłączania światła po zamknięciu. Całość jest obsługiwana za pomocą takich oto zamków zwykłych z gałkami do otwierania. Tutaj mamy własnej produkcji dymogenerator, który generuje dym poprzez spalanie zrębków drewnianych. W tym miejscu mamy
rozpalanie. Tutaj od tyłu jest wyjście dymu, który jest transportowany tymi rurami do wędzarni, do środka. Tutaj mamy wentylator, który pcha ten dym do wnętrza. Podpięty jest do tego gniazdka, które jest sterowane. To jedno gniazdko jest sterowane z naszej elektryki, o której będę za chwilę mówił. Tutaj mamy wskaźnik poziomu wiórów, czyli zrębków, które wsypaliśmy. Jednocześnie na końcu znajduje się odważnik, który dociska te zrębki podczas procesu wędzenia. Dzięki temu mamy pewność, że nie zawieszą nam się przy wypalaniu. Na dole jest popielnik i słoik do zbierania produktów ubocznych samego już procesu. To jest serce elektryki. Tutaj widzicie programator z piekarnika, który został zabrany. Na tym programatorze są różne funkcje zaprogramowane w taki sposób, że mam wszystkie możliwości, czyli wędzenie na zimno, wędzenie z jedną grzałką, z dwoma grzałkami, ogrzewanie bez dymogeneratora. Co się dało tylko, to jest tutaj, każda kombinacja jest zaprogramowana. W jaki sposób, to będzie na filmiku z elektryką. Tu widzicie programator z też piekarnika, który ma służyć do tego, że będę mógł zaprogramować, że ma się wędzić na przykład przez 4 godziny, czyli po 4 czy 5 godzinach automatycznie wyłączą się grzałki, wyłączy się dymogenerator, więc wszystko zostanie przerwane. Tutaj macie sterownik temperatury. Jak widzicie, na przykład w tym momencie się załączył. On nie działa we wszystkich funkcjach, bo w tej chwili nie działa, na przykład dopiero tutaj się załącza. Mamy dolną, górną grzałkę. Te grzałki mają swoje wejścia, czyli tutaj jest kontroler temperatury górnej grzałki i kontrola temperatury dolnej grzałki. To, co tutaj widzicie, wyłączę na razie te grzałki, żeby nie chodziły. To, co tutaj widzicie, to jest włącznik oświetlenia zewnętrznego. Za chwilę Wam pokażę, ponieważ tutaj są zamontowane LEDy, czyli do pracy takiej z wędzarnią, jak jest ciemno. Mamy zamontowane LEDy, tak żebyśmy widzieli dokładnie, co się dzieje. Oczywiście światło wewnątrz jest niezależne, czyli możemy sobie tak samo robić w środku. Do tego elementu podpięte są grzałki. I teraz, jakie grzałki mamy? Mamy górną grzałkę, którą tutaj widzicie, z wentylatorem. Mamy dolną grzałkę, która znajduje się tutaj pod okapnikiem. Taka sama grzałeczka, grzałki okrągłe po 2000 W. Każda, wentylatory też zostały skradzione z piekarnika. We wnętrzu, tak jak przed chwilą mówiłem, jest okapnik, czyli tłuszcz, który będzie się wytapiał podczas wędzenia. Skapuje nam na tą tackę. Ona jest ze spadkiem w tamten narożnik. Tam mamy wyjście do kątownika, który następnie wychodzi przez ścianę w to miejsce. On jest tutaj osłonięty z góry, więc nic mu się nie dzieje. Kątownik jest przykręcony. W tej chwili, jak go odkręcę, mogę wysunąć do czyszczenia i zabrać. Po skręceniu stoi sztywno. Całość zbiera się do słoiczka, jeżeli będzie tyle urobku. W środku mamy oświetlenie na żarówkach piekarnikowych, czyli mamy jedna, druga i tutaj na górze jest trzecia, żebyśmy widzieli, co się dzieje tutaj na górze. No i mamy szuflady. Szuflady jest to taki mój pomysł innowacyjny. Nie wiem, jak się sprawdzi, to Wam na pewno dam znać. W tej chwili one są wykonane z dębowego drewna. Tak samo są heblowane i docinane na wymiar, ponieważ muszą być bardzo precyzyjnie, bo są na prowadnicach. Tak jak widzicie. To są prowadnice przemysłowe i meblowe jednocześnie też mogą być, ale stosowane raczej w wózkach warsztatowych, czyli z dosyć dobrym przenoszeniem obciążenia. Nic się tutaj nie dzieje, więc trzeba je ustawić w miarę precyzyjnie, dlatego też całość musi być
w miarę precyzyjnie wykonana, czyli mówię o wnętrzu, o wymiarach wewnętrznych. Tam z tyłu ta rurka, która wychodzi, co widzicie, to jest właśnie czujnik temperatury do grzałki. Kije wykonane ze zwykłych kij do szczotek, pocięte i zaokrąglone w ten sposób. Jeszcze sam dach pokryty jest gątem bitumicznym, po prostu w ten sposób, że nie był zgrzewany, nie był też bity na papiaki, tak jak widzicie, jest po prostu przybity na zszywki, ale nie przewiduję, żeby ta wędzarnia dużo czasu spędzała pod gołym niebem. Raczej będzie, jeżeli już, to tylko sporadycznie. A tutaj mamy jeszcze komin, który będzie później miał przesuwkę w środku. W tej chwili jeszcze jej nie ma. Przesuwka będzie w tym miejscu wyprowadzona i będzie sterowana, popychana i odsuwana w tym miejscu. Tutaj mamy odpływ skroplin, czyli w momencie, kiedy nam się ochłodzi ten dym, odparuje woda z wędlin, to te skropliny mogą się zebrać tutaj. Tu będzie wyprowadzony wężyk, tak żeby go wprowadzić do tego samego słoika, co tłuszcz. Tego tłuszczu nie zamierzam wykorzystywać w kuchni. To tyle na temat tej wędzarni. Dostaliście w telegraficznym skrócie informację, z czego składa się ta wędzarnia. Jeśli jesteście zainteresowani dokładnym wykonaniem któregoś elementu, to zapraszam do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu dostaniecie informację, że pojawił się nowy filmik na kanale, który prawdopodobnie będzie jednym z tych elementów opisywanym szczegółowo. A dzisiaj w sumie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie lajka. Cześć!